Siema, tu Wahacz. Naprawdę unikatową kompozycję przygotowało MG w modelu Cyberster, bo mamy tutaj dwumiejscowy kabriolet z przyspieszeniem do setki takim jak w Lamborghini Huracan oraz z drzwiami podnoszonymi do góry i pozostaje się tylko cieszyć, że producent na taki szalony krok się zdecydował. Szalony to tutaj dobre słowo, gdy popatrzy się na resztę gamy modelowej MG, gdzie dominują crossovery, które są spoko samochodami, tego nie można im odmówić, ale są to po prostu twory do przemieszczania się z punktu A do B i na ich tle Cyberster wydaje się być kompletną anomalią dla MG, która jednak dobrze, że została wypuszczona na rynek, bo wiadomo, że jest to model niszowy, ale na pewno znajdą się osoby chcące mieć zestaw cech, o którym wspominałem na wstępie u siebie w garażu i to nie wydając przy tym fortuny, bo pokazywany model kosztuje 277 900 zł w wariancie podstawowym z napędem na tył i mocą 340 koni mechanicznych albo 299 900 zł przy napędzanych wszystkich kołach i 510 koniach mechanicznych i ten drugi wariant dostałem do jazdy. Auta też różnią się wzorem felg mających 19 cali w słabszej albo 20 cali w mocniejszej odmianie, a poza tym pod kątem wyposażenia czy stylizacji nadwozia nie ma żadnych różnic i samochód prezentuje się moim zdaniem świetnie z każdej strony, bo ma odpowiednie proporcje, ładne detale i też linie, które są fajnym miksem wyrazistości z też porcją neutralności. Wydaje mi się tylko, że srebrny kolor jest do tego nadwozia zbyt nijaki. W palecie mamy też na przykład żółty, czerwony czy zielony i one lepiej podkreślałyby charakter Cyberstera. Lakiery kosztują 3250 zł ekstra, zaś za 2000 zł zamówić można czerwony dach. Zawsze w standardzie dostaje się jednak unoszone do góry drzwi, które są jednym z największych wyróżników testowanego modelu, bo trzeba przyznać, że jest to atrybut kojarzony z super samochodami. W MG Cyberster są one regulowane w pełni elektrycznie, mamy przyciski na desce rozdzielczej i na samych drzwiach i mechanizm działa płynnie, ani razu nie zdarzyło się, aby jakoś się zacięły. Mamy też czujniki sprawdzające, czy da się je otworzyć, zatem projekt jest ok. Muszę jednak przyznać, że po początkowej ekscytacji dosyć szybko zostałem sprowadzony na ziemię, bo życie z nimi jest utrudnione. To znaczy parkując gdzieś ciężko jest ocenić, czy jednak nie zahaczymy na przykład o lusterko samochodu obok, bo nie można sobie ręcznie centymetr po centymetrze ich przecież uchylać. To znaczy można, bo jest tryb manualny, ale wymaga to użycia dużej siły, jest po prostu niewygodne i mija się z celem, a wciąż nie daje takiej precyzji jak w zwykłych. Drzwi Cyberstera unoszą się też wysoko, w okolice 2 metrów, zatem w garażach podziemnych znowu wypada zachować większą uwagę. Ich maksymalną wysokość można jednak regulować, podobnie jak otwieranie krok po kroku przyciskiem, jako pewne zastępstwo siły mięśni, jednak dalej mniej dokładne. Drzwi z kolei nie wysuwają się aż tak bardzo na szerokość poza obręb samochodu, więc to ułatwia sprawę, ale większa problematyczność pozostaje. No i jest jeszcze czas otwierania, bo cały proces chwilę trwa. Rozsądną trzeba przyznać jak na uniesienie takich konstrukcji, ale jednak dłuższą niż po prostu chwycenie za klamkę i pchnięcie drzwi. Uciążliwość tego zależy od sposobu użytkowania i na przykład tego, gdzie ktoś będzie parkował. Ja sądzę, że te drzwi jednak bardziej utrudniałyby mi życie długoterminowo niż cieszyły swoją budową. Ale zdecydowanie nie krytykuję zarazem MG za ich montaż, bo nie wszystkie samochody muszą być przecież w pełni racjonalne. Dach w Cybersterze jest regulowany także w pełni elektrycznie. Procedura zajmuje 10 sekund i można ją robić do 50 km na godzinę i to jest wygodne, na przykład w mieście można dowolnie nim sterować bez konieczności zatrzymywania się. Dach jest miękki, ale nie tak do końca, bo czuje się w nim usztywnienia, jedynie poszycie jest w pełni materiałowe. Po jego zamknięciu muszę przyznać, że samochód jest całkiem nieźle wyciszony, do tego nie mogę się przyczepić. Na minus oceniam za to pozycję za kierownicą i to jest pewnie efekt tego, że MG Cyberster jest samochodem elektrycznym. To znaczy pod podłogą musiały znaleźć się baterie i przez to siedzi się tutaj dosyć wysoko. Nie na tyle, abym przy złożonym dachu stykał się z nim głową, ale już na tyle, że gdy był on rozłożony, to za bardzo czułem wiatr we włosach. Znowu nie jakoś dramatycznie i to indywidualna kwestia, ale ogólnie powiedziałbym, że wysokość Cyberstera została zoptymalizowana do osób o wzroście do 180 cm, a szkoda. Kabina pokazywanego MG jest bardzo przyjemna wizualnie, ze swoimi liniami pasuje według mnie w sam raz do projektu nadwozia i ogólnie do charakteru samochodu. Mamy też tutaj wysokiej jakości materiały wykończeniowe. W egzemplarzu testowym za 6500 zł znalazły się także wstawki z alkantary na fotelach. Fotele poza tym, że świetnie wyglądają, są też naprawdę wygodne. Taki fajny miks trochę bardziej sportowego wyprofilowania i odpowiedniej na co dzień miękkości.
W kabinie dziwnie zaprojektowano za to sposób obsługi, ponieważ mamy w niej aż 4 wyświetlacze. Ten najniższy sąsiaduje z wyborem biegów i jest on również niestandardowy pod kątem budowy, ale jako że wszystkie z tych przycisków są dzisiaj bardzo solidnie oddzielone wizualnie i też lokalizacyjnie, to ja szybko się do tego przyzwyczaiłem. W sąsiedztwie mamy wyświetlacz, który odpowiada za sterowanie klimatyzacją. Mamy także dostęp do ustawień. Ten ekran jest dosyć wąski, to trzeba brać pod uwagę, ale przyznam, że całkiem rozsądnie jest to zaprojektowane, te wszystkie kategorie w menu i ja nie miałem większych problemów, aby się tutaj poruszać, a rzeczy do zmiany jest sporo, jak na MG przystało. Chociażby z tego menu można w łatwy sposób wyłączyć asystenta prędkości ISA. Wyżej mamy kilka przycisków do sterowania klimatyzacją, są one w formie dotykowej, ale lekko wibrują obszary, które się dotknie, więc jest jakaś informacja zwrotna, więc jeśli ktoś nie chce, to nie musi korzystać w ogóle z tego ekranu, aby te najważniejsze rzeczy tutaj zmieniać. A jeszcze wyżej mamy pozostałe 3 ekrany i największy problem, jaki z nimi mam, jest taki, że podczas jazdy bardzo wyraźnie zasłania je kierownica. Teraz pokazuję z perspektywy kierowcy, jak sytuacja wygląda. No i bez wychylania głowy sporej części rzeczy się tam nie dostrzeże. Do gustu nie przypadło mi również to, że nie można miksować dowolnie informacji pomiędzy stronami, przez co prawa strona jest moim zdaniem wyraźnie mniej użyteczna niż lewa. Są wskazania odnośnie układu elektrycznego, to się przydaje, ale nie musi być cały czas na wierzchu. Mamy pogodę, jeszcze mniej przydatne, informacje o serwisach, jeszcze mniej przydatne. Można się zalogować też na konto MG, nie każdy będzie chciał to robić. No i też są ustawienia dodatkowe związane chociażby z dźwiękiem, więc żadna z tych rzeczy nie musi być cały czas wyświetlana moim zdaniem dla kierowcy. Za to informacje obok siebie z nawigacji oraz systemu audio by się przydały, a nie ma takiej możliwości, trzeba się pomiędzy nimi przełączać na lewym ekranie. Jest tutaj również możliwość połączenia smartfona, ale zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay wymagają kabla. To też jest wyraźny minus tego systemu. Zdecydowanie powinno być to bezprzewodowe. Mamy także tutaj wskazania z telefonu i już wolałbym nawet ten telefon mieć z prawej strony niż na przykład pogoda. Na środku mamy już standardowe elektroniczne zegary. Modyfikować można to, co będzie się wyświetlało z prawej strony. Wszystkie te najważniejsze informacje są chociażby związane z parametrami jazdy i dostęp do nich jest czytelny. Brakuje mi za takich sportowych wskazań, chociażby przeciążeń. Tutaj by się na pewno one przydały. No niestety są tylko takie bardziej zwyczajne. Na zegarach można dostrać kompozycję albo taką bardziej standardową ustawić, albo tak się prezentującą, ale wpływa to tylko na wrażenie estetyczne i tak jak prezentuje się środek. Mamy także możliwość wyboru, która z tych kart z prawej strony będzie wyświetlana, ale już nie przełączania ich z tego poziomu, to trzeba robić z kierownicy. Obsługa jest prosta, przy pomocy przycisku z prawej strony mamy też tutaj joystick służący do zmiany piosenek oraz głośności, przycisk programowalny oraz przycisk, który znaleźć można również po drugiej stronie i przy ich pomocy można bez sięgania do ekranu przełączać się po tych bocznych wskazaniach, co jest wygodne. Z lewej strony królują asystenci bezpieczeństwa, tutaj można aktywować sobie tempomat, jest też przycisk do telefonu, a po drugiej stronie jest przycisk aktywujący tryb Super Sport. I to jest przycisk, którego trzeba używać odpowiedzialnie, ponieważ kompletnie zmienia on charakter Cyberstera. Na normalnych ustawieniach model ten bowiem nie jest jakiś przesadnie ostry. Czuje się oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z elektrykiem o dużej mocy, zatem o sprawności czy powtarzalności reakcji na wciskanie gazu nie można powiedzieć złego słowa, ale ten tryb dobrze pasuje do koncepcji relaksującego krążownika do podróżowania bez dachu na ładnej drodze, np. o zachodzie słońca. Jednak po zmianie trybu Cyberster zmienia się w prawdziwą bestię i tak przyspiesza od 0 do setki. Samochód ma system launch control, ale jak dla mnie jest on domyślnie tak brutalny, że nie ma co się z nim bawić, tylko po prostu przyspieszać od niechcenia, a efekt też będzie osiągnięty. A tak jest przyspieszenie 90-140 km/h. Wrażenia są naprawdę niesamowite i potęgują się jeszcze przy otwartym dachu. Za to niejednoznacznie oceniam fakt, że przyspieszanie odbywa się w elektrycznej ciszy. Z jednej strony jest to ciekawe i unikatowe doświadczenie, że przy takiej reakcji auta nic w nim nie ryczy, ale z drugiej czegoś jednak wyraźnie brakuje. Fakt za to zostaje, że układ napędowy Cyberstera w mocniejszej wersji jest potężny i jeśli miałbym pieniądze na taką motoryzacyjną fanaberię, to na pewno brałbym ten wariant.
Akumulatory samochodu mają pojemność 77 kWh bez względu na odmianę i według katalogu ma to zapewnić do 443 km zasięgu na jednym ładowaniu. Ja jeżdżąc zgodnie z przepisami po drogach krajowych z okazjonalnym tylko ostrzejszym przyspieszaniem, np. wyjeżdżając z obszarów zabudowanych, osiągałem wyniki w okolicach 16-17 kWh na setkę, zatem w takich warunkach też realnie można przejechać deklarowany zasięg. Na drogach szybkiego ruchu będzie mniejszy oczywiście on, bo tam komputer pokazywał na ekspresówkach około 22 kWh, a przy prędkościach autostradowych 25-26 kWh, zatem jak na ponad 500-konny samochód nie jest źle. Jest to też zasługa faktu, że na ustawieniach komfort pracuje tylko silnik tylnej osi. Ładowanie auta odbywać się może albo poprzez prąd zmienny i wtedy samochód obsługuje rozsądne 11 kW, albo prądem stałym poprzez złącze CCS i jego maksymalna moc to 144 kW i ta wartość już wyrażenia większego nie robi i też niestety szybko zaczyna maleć. To znaczy, zajeżdżając przy 20% naładowania na stację, okolice 135 kW wyciągałem tylko do 35%, później zrobiło się 120 kW i regularnie leciało w dół. Poniżej 100 kW moc zeszła przy 47%, a przy 60% było poniżej 80 kW, zatem szału nie ma jak na rozmiar akumulatorów. Ładowanie 20-80% trwało w moim przypadku 29 minut, więc nie jest też tragicznie, ale w trasie szybkie podładowywanie aż takie szybkie nie będzie. Zasięg przy prędkościach poniżej 100 km na godzinę pozwalał mi jednak całkiem komfortowo wyjeżdżać tym samochodem poza miasto. Nie jest to oczywiście poziom benzynowych krążowników tego typu, ale też trzeba pamiętać, że gdyby pod maską siedział tutaj duży silnik spalinowy, to też swój apetyt by miał, więc dla Cyberstera głównym minusem będzie liczebność u nas ładowarek na trasie. Pod kątem właściwości jezdnych do relaksującego podróżowania bez dachu testowany model sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze. Na domyślnych ustawieniach kierownica stawia umiarkowany opór, który można w menu wyraźnie zwiększyć, ale zawsze dostajemy dobrą precyzję reakcji, więc auto prowadzi się po prostu przyjemnie. Nie jest to sportowy bolid, chociaż też nie zabrałem go na żaden tor, aby sprawdzić pełnię jego możliwości, ale do pewnej i dającej radość jazdy po publicznych drogach trudno mi więcej oczekiwać. Zawieszenie jest w Cybersterze sztywniejsze i zwłaszcza jakieś większe nierówności asfaltu się czuje, ale moim zdaniem nie na tyle, aby mogło to przeszkadzać. Jest to po prostu dopasowanie do charakterystyki Roadstera mającego 453 cm długości i 191 cm szerokości, czyli takiego, który oczywiście ma się lepiej prowadzić niż SUV-y, ale ma być także nie męczący, jak ktoś chce po prostu wybrać się na przejażdżkę bez dachu. Dla mnie właściwości jezdne zostały tutaj bardzo dobrze zbalansowane i nie pogarszają w żaden sposób ogólnych wrażeń, których dostarcza ten samochód. Cennik, tak jak wspominałem, jest bardzo prosty, bo różnicować kwotę, jaką trzeba wydać na Cyberstera, można za sprawą układu napędowego, a wymienione przeze mnie rzeczy, to znaczy kolory nadwozia i Alcantara, to jedyne opcje, za które trzeba tutaj zapłacić ekstra. Jedyny poziom wyposażenia, które przygotowało MG, jest moim zdaniem wystarczający do tego samochodu, chociaż nie jakiś wyróżniający go. To znaczy mamy komplet asystentów bezpieczeństwa, kamery 360 stopni z czujnikami parkowania, czy elektrykę i podgrzewanie foteli, ale z drugiej strony nie ma wyświetlacza przeziernego head-up, matrycowych świateł LED, czy, co jest najbardziej dziwne, nawet samościemniającego się lusterka wewnętrznego i nie są to jakieś ekstrawaganckie wcale rzeczy, z których dobrze, że zrezygnowano, bo na przykład mogłyby podnieść masę auta, a po prostu przydatne elementy, których wydając 300 000 złotych można by oczekiwać. No ale tak jak wspominałem, to co na pokładzie jest, wystarczy do bezproblemowego podróżowania. Tym bardziej, że w takim modelu, stworzonym jednak moim zdaniem do okazjonalnego użytkowania, trochę inaczej patrzy się na to, co musi być na pokładzie, niż na przykład w pozostałych modelach MG, które są już typowo do zakupu zdroworozsądkowego, jak HS czy ZS, ale ten producent ma w ofercie też inne, powiedzmy normalne elektryki, na przykład 170-konnego SUV-a S5, którego można mieć za poniżej 150 000 złotych, albo za 1724 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym u partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu w wykupie końcowym 30%, a widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wnętrza w testowanym modelu mamy LEDowe paski na drzwiach oraz już bardziej rozproszone podświetlenie przestrzeni na nogi z możliwością regulacji kolorystyki.
w dosyć płynny sposób można to robić. Z niestandardowych funkcji jest tutaj możliwość odpalenia trybu pulsowania i wtedy te dodatkowe elementy świetlne będą cały czas się wygaszać i zapalać, co jest moim zdaniem w samochodzie zupełnie niepotrzebne, no ale na szczęście nie trzeba z tego korzystać. Poza tym przyciski przełączniki podświetlone zostały na kolor biały, już niezmienny, co zapewnia dobrą czytelność, tym bardziej, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się swojego podświetlenia i ogólnie styl tego podświetlenia jest moim zdaniem ok tutaj. Brakuje mi dodatkowych tylko elementów na środku, ponieważ boki są powiedzmy dobrze zagospodarowane, a środek, chociażby tunel środkowy, jest dosyć ponury. Przednie światła Cyberstera mają wyrazisty wzór, zarówno te przerywane pierścienie, jak i elementy wokół z różnymi wzorkami mogą się podobać. Wszędzie w testowanym modelu mamy LEDy. Tak wyglądają one w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu mamy moim zdaniem również ciekawie zaprojektowane oświetlenie. Te strzałki to naprawdę fajny pomysł, klarownie pokazują kierunek manewru. Można też się pokusić o przemyślenie, że jest to nawiązanie do flagi Wielkiej Brytanii. W każdym razie testowane MG po zmroku wygląda według mnie bardzo dobrze z każdej strony i to się liczy. Brak adaptacyjności świateł w Cybersterze radzi zwłaszcza dlatego, że taki flagowy model byłby w sam raz, aby takie rozwiązanie wprowadzić, no ale jak widać chińscy producenci nad tą technologią muszą jeszcze popracować. Jak na zwykłe statyczne LEDy z manualną regulacją wysokości, rozwiązanie z testowanego modelu sprawdza się jednak bardzo dobrze, bo mamy dużą moc świecenia, też przy odpalonych tylko światłach mijania precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest zachowana, a zasięg odpowiednio daleki. Podsumowując, MG Cyberster jest naprawdę ciekawym samochodem, w którym producent poszedł na całość. Chciał również przy pomocy Roadstera nawiązać do historii, jeszcze tej w pełni brytyjskiej z XX wieku i też, jak sądzę, po prostu pokazać, że mogą coś takiego zrobić, wsadzić różne nietypowe i dosyć ekstremalne rozwiązania do jednego samochodu i efekt jest dla mnie świetny. To znaczy na co dzień takim wozem nie chciałbym jeździć chociażby ze względu na drzwi, ale jako model do zadań specjalnych, na przykład na jakieś letnie przejażdżki, już Cyberster nadaje się idealnie, bo podróże bez dachu w ciszy i z taką mocą zapewniają unikatowe doświadczenia i zupełnie inny, powiedzmy, rodzaj fajności, przez co można mu wiele wybaczyć. Zarazem nie jest to model zbyt ostry czy twardy, aby radość z takich przejażdżek była mącona. Ja za około 300 000 złotych nie znalazłem aktualnie drugiego samochodu na rynku oferującego taki zestaw cech co pokazywane MG, zatem bardzo dobrze, że ten producent coś takiego stworzył. Chociaż patrząc racjonalnie, wcale nie musiał. I to wszystko, co przygotowałem o Cybersterze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!